Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację nowej funkcji, która pojawiła się w systemie watchOS, czyli dostępna jest na naszych zegarkach Apple Watch. Co to za funkcja? Funkcja nazywa się Notatki, jest Wam doskonale znana z systemu iOS, a dzisiaj zademonstruję Wam, jak wygląda i działa na zegarkach. W tym celu oczywiście zaczynamy od przełączenia się na zegarek. Jesteśmy na zegarku i zaczynamy od włączenia aplikacji Notatki. Oczywiście system się zmienił, mamy w tym momencie do czynienia z systemem watchOS 26, ale niestety nadal pojawiają się problemy z audio, tak jak słyszycie. Notatki, stukam dwukrotnie, aby uruchomić aplikację. I teraz, co my tutaj mamy? Aplikacja jako taka wyświetla nam te notatki, które mamy utworzone na iPhone. Dostępności. Wczor, buki, przycisk. Rozwinięta, przycisk, nagłówek. Dobra, dajmy mu się wygadać. Notatki, i teraz nagłówek. spróbujmy. Tak. Przypięte, rozwinięta, przycisk, nagłówek. Przypięte, rozwinięte. Zakupy, wczoraj, buki, przycisk. Zabrać, 16 września 2020 roku. Mamy tutaj notatki, te, które przypiąłem swego czasu. Możemy je oczywiście, co to znaczy przypiąłem? Przypiąłem to znaczy, że wyświetlają się na samej górze listy wszystkich notatek. Ja je przypinałem jeszcze na komputerze, ale także jak mamy jakąś notatkę na zegarku i chcemy, aby była widoczna na samej górze, możemy ją przypiąć, korzystając z czynności na pokrętle, czyli przesuwając palcem góra-dół. Ja teraz macham palcem w górę. Aktywuj, domyślna. Mogę usunąć, otworzyć notatkę, odpiąć lub przypiąć, jak tutaj mam na przykład dzisiejsze notatki z ostatnich 7 dni, 30 dni, rozwinięta, z ostatnich 30 dni, ostatnich 7 dni, dziś, zwinięta, przycisk, więc ja rozwinę sobie dzisiejsze notatki. Myslowic, 13, 42, 1, chłopcy, przycisk. I tu mam Myslowic, akurat akordy gitarowe i gdybym chciał przypiąć sobie na górę listy wszystkich notatek, to korzystam z czynności i tu słyszycie przypnij. Aktywuj, domyślna. Ja nie chcę przypinać w tym momencie chcę zobaczyć, co w tej notatce mam zapisane, więc stukam po prostu dwukrotnie palcem na tej notatce. Notatka jest otwierana i ja zaglądam sobie. Myslowic. Mamy Myslowic. 1, chłopcy. CGBF. I akordy do piosenki Chłopcy. No. Nienawiść. Dobra. CC. 3. Dźwięku samotności. FDG. I. BFDC. 4. Dla ciebie. Intro. GE. Zwrotki. GLC. AD2G. Pomiędzy zwrotkami G7, G7. W ten sposób mogę sobie przeglądać notatki. To, że przycina się w tym momencie voiceover, to jest oczywiście tylko i wyłącznie efekt nagrania. Normalnie voiceover tutaj się nie przycina, tylko przy nagrywaniu z ekranu mamy do czynienia z takimi trudnościami. Jak możemy nawigować po notatce? Niestety, pomimo tego, że w tej notatce specjalnie ją tutaj ustawiłem sobie, żeby móc ją Wam zademonstrować, mamy nagłówki w tej notatce 70%, głośność mowy, 80% nagłówki. To zobaczcie, pomimo wybrania nagłówków na pokrętle, słyszymy nie znaleziono nagłówków, więc pomimo formatowania w notatce nie jesteśmy w stanie się po niej poruszać. To jeśli chodzi o samą notatkę i poruszanie się w jej obrębie. Jeśli stworzymy sobie listę kontrolną, na przykład taką listę zakupową, także możemy ją obsługiwać z poziomu notatek. Tu zobaczcie, mam wśród przypiętych zakupy, otwieram sobie tą listę zakupową i na tej liście zakupowej mam kilka pozycji. Zobaczymy. Dostępne czynności. Zakupy. Zakupy. Bułki, przycisk. Bułki, przycisk. Recepty, przycisk. Recepty. Persil koloru, przycisk. Majonez kielecki, przycisk. Kilka pozycji i zobaczcie, co mi przeczyta voiceover. Dostępności. No nie chcę nam dobrze przeczytać. Przycisk. Jeszcze raz. Dostępne czynności. Czyli tak, stuknij dwukrotnie, aby zaznaczyć jako wykonaną.
notatkę, czyli essay complete, możemy stuknąć dwukrotnie, ale ona wtedy się nie przestawi, ten przycisk, tylko co się stanie, jak stuknę dwukrotnie, otworzą się szczegóły tej konkretnej pozycji i wtedy dopiero mogę się z nimi zapoznać. Co tutaj mamy po otwarciu? Recepty. I mam dopiero przycisk. Zaznacz przycisk. Usuń zaznaczenie. Stuknę, mam usuń zaznaczenie i jak się wrócę do listy zakupowej, wróć przycisk. To VoiceOver nie anonsuje w żaden sposób. Dopiero musimy odczekać chwilkę, aż przeczyta nam podpowiedź. Zaznacz jako incomplete, czyli niewykonana. Nie jest to w pełni wdrożona funkcja, chociaż mówimy tutaj o oficjalnej wersji systemu watchOS 26. Słyszycie, że nie jest to jeszcze funkcja do końca spolszczona, więc mamy tutaj pewne rzeczy po angielsku. Nie jest to intuicyjne. Powinniśmy od razu otrzymywać informację, że dana pozycja jest zaznaczona lub nie jest zaznaczona, no bo idąc na zakupy chcemy szybko otrzymywać informację, że coś już mamy, albo chcemy szybko coś sobie odznaczyć, czy zaznaczyć, że zostało to zrobione, tudzież nie. W tym momencie musimy chwilkę odczekiwać, aby VoiceOver był łaskaw nas o tym poinformować. To jest jeszcze takie drobne niedociągnięcie. Liczę na to, że w kolejnej wersji watchOS-a to zostanie naprawione i wtedy listy zakupowe, które w tym momencie ja tworzę sobie z poziomu komputera, będę mógł też obsługiwać, przynajmniej jeśli chodzi o ich zaznaczanie i odznaczanie poszych pozycji z poziomu zegarka w trakcie zakupu. Tak robimy, jeśli chodzi o zaznaczanie, odznaczanie pozycji, czytanie notatek, gdzie poruszamy się po tych notatkach klasycznie gestami lewo, prawo, ewentualnie możemy literować te notatki lub skakać sobie po wyrazach. A jak jest z edycją? Zacznijmy od tworzenia notatek. Prawy dolny róg na ekranie przycisk. Aplikacji notatki mamy utwórz notatkę przycisk, stukam w ten przycisk, otwiera nam się pole edycyjne i od razu automatycznie otwiera nam się klawiatura wirtualna, przycisk usuń, wielkie Q, klebec, gdzie możemy sobie zacząć pisać ala, spacja, ala, J, K, E, cyfry, K, J, N, M, A, spacja, U, I, K, I, O, E, T, A, spacja, anuluj, przycisk, gotowe, przycisk, pole tekstowe, edycja, Alamakota, tryb znaków, punkt start, gotowe, przycisk, wielkie anuluj, przycisk, gotowe, przycisk, tylko gotowe, notatki, nagłówek, i wśród notatek teraz mamy 11, przypięte. Rozwinięta, przycisk, nagłów. I dzisiejsza pozycja rozwinięta. Alamakota, 15, 19, brak dodatkowego tekstu, przycisk. Alamakota, czyli tak tworzymy notatki. Możemy oczywiście na polu edycyjnym stuknąć dwukrotnie dwoma palcami i podyktować tą notatkę. Ona wtedy też zostanie utworzona. Jednak co jeśli chcielibyśmy taką notatkę po zapisaniu edytować? Niestety jest to niemożliwe. Jeśli klikam w notatkę, to ta notatka się otwiera. Możemy z taką notatką, tak jak Wam wspominałem wcześniej, zapoznać się. Tak jak wcześniej w przypadku tego myslowica. Alamakota. Możemy sobie wybrać znaki, wyrazy. Ala, ma, kota. Możemy sobie wyrazować. K, O, T, A, kropka. Możemy literować, ale niestety edytować nie możemy. Jak chcemy coś stworzyć nowego, czy zmienić, to musimy notatkę stworzyć od nowa. Mam nadzieję, że funkcja, możliwość edytowania notatek na zegarku pojawi się w kolejnych wersjach. Na razie bardzo bym chciał, żeby możliwość zaznaczania i odznaczania list była bardziej dostępna. No i przede wszystkim spolszczona, czego sobie i Wam życzę. Mam nadzieję, że notatki wydadzą Wam się fajne.
tak jak mnie się wydaje ta funkcja bardzo przydatna i chętnie z niej korzystam. Zachęcam do testów i dzielenia się opiniami. Zachęcam też oczywiście do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wtedy raz na 2 tygodnie będziecie otrzymywać informacje o nowościach, wideo pojawiających się w mojej szufladzie. Przypominam też o przesyłaniu pytań, ponieważ jeszcze tylko jeden odcinek dzieli nas od nagrania Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Wy pytacie, ja odpowiadam. Czekam na wasze pytania i już w 200 odcinku vloga z mojej szuflady będę odpowiadał na wasze pytania. Póki co bardzo wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.